Siema, siema, witajcie w kolejnym vlogu. Kolejny vlog zaczynamy z Suwałk, ponieważ jesteśmy tutaj na Mistrzostwach Europy Strongmanów. Jak widzicie, zawody zaraz się zaczynają o 13, także za 10 minut ruszają. Jestem tutaj zaproszony jako gość specjalny, także pewnie moje zadanie będzie gdzieś tam na ściance, jakieś może zdjęcia, pogawędki. No i przy okazji też jestem ciekawy, jak to będzie wszystko wyglądało. Nie byłem nigdy na takich zawodach. Jedynie kiedyś, jak byłem mały, to oglądałem Mariusza Pudzianowskiego. Także zobaczymy, jak to na żywo wygląda. Jeszcze tam nawet nie byliśmy, dopiero co przyjechaliśmy. No i co, będziemy Wam relacjonować i zobaczycie, jak to wygląda, jakie jakieś pułapie, przebitki. Ciekaw jestem w ogóle, jakie będą konkurencje, no ale na pewno może być to widowiskowe, jak wielcy ludzie noszą wielkie ciężary. Także zobaczymy, co nas czeka dzisiaj. Drodzy, zawodnik UFC Top 15, rekord 9-0 i startowali. Krótka przerwa od obowiązków tutejszych na jedzenie. To drugie śniadanie, pomidorki. Ta brzoskwinka. No i kanapeczki. Nie kebabik, nie pizza, nie burger, tylko kanapeczki. Tak to wygląda, no niestety. Jakie czasy nastały? Nie, że u nas się obpycham słodyczami. Ciężkie czasy nastały. Jeszcze miesiąc. I wrócę. Wrócę silniejszy. Wrócę silniejszy i nie z pomidorem w ręku, a z batonem albo z czekoladą. Mistrzostwa Europy Strongman Federacji STP przechodzą do historii. Skład sędziowski dzisiejszej imprezy. Przed Państwem Jarosław Nowacki, sędzia główny. Patryk Stolarczyk, sędzia pomocniczy. Jest z nami również Krystian Makowiecki, zawodnik STP. Jest z nami oczywiście Iwo Baraniewski, zawodnik UFC. Zdobywając tytuł Mistrza Europy Strongman Federacji STP, przed Państwem Szymon Wójtowicz. Mistrzostwa Europy Strongman Federacji STP powolutku przechodzą do historii. Siemanko, kolejny dzień, zaczynamy od sfinalizowania współpracy z firmą Bike. Jak już pewnie widzieliście, bo vlog wychodzi w niedzielę, także wy już to zobaczycie troszkę wcześniej w tygodniu. Podpisaliśmy umowę z furką. Dokładnie. Z bardzo fajną furką.
Przede wszystkim jestem dumny, że Iwo zostaje ambasadorem tej marki i myślę, że to jeszcze nie wszystko, ale na to sobie poczekacie na spokojnie. Ale takim naprawdę autem, który pasuje do niego, nic dodać, nic ująć. Robi robotę, dostaje w prezentach auta i wiele innych jeszcze rzeczy. I mogę jeździć na walki samochodem nawet, bo już fura jest. Zobaczcie też na przebitkach, jak to wszystko wyglądało. Bądźcie też czujni, bo to nie koniec nowych współprac i nowych ciekawych informacji. Moi kochani, więc jak będą nokauty w pierwszych rundach, to będą samochody, współprace, piękne rzeczy, ale nie piękne kobiety, bo Iwo już Kingę ma i jak widzieliście na niedawnym blogu się zaręczył, teraz dostaje furę, dostaje różne inne rzeczy i niedługo jeszcze kolejne piękne ogłoszenia, które sam sobie ugrywa, wygrywając w tak świetny, spektakularny sposób. Także bądźcie czujni, śledźcie i wszystko Wam pokażemy. Jest ekstra, dobrze jest. Furka zaraz będzie testowana, zaraz wyjeżdżamy. No narzeczona niestety się nie przejedzie, musi moją starą furę zabrać. Ale ja jej zdam relację z trasy. Praktycznie. Podoba Ci to auto? Podoba. Fajne. Będzie jeździć w trasy. Jako pasażerka. Dokąd? Dokąd? Na Pragę. Na Prawie. Zaraz pomyślał, że robisz jako taksówkę. Tak. Na Brycie. Że mnie zatrudnili na taksówkę, na słabo, Bolcie. tak słabo jest teraz z tego, że na Bolcie robi teraz. Dali mi furę na Bolta, ale jaką? No, słuchajcie, jak będziecie chcieli tego, to podamy wam numer poczty Bolta i Iwo przyjdzie Tak. do was, spokojnie. Ale większe stawki. Dobra, i 3, 4. Dobra. Super. To się robi robota na mieście. Ja wtedy krzyknę teraz i wtedy jedzie płachta, odwróci się w stronę samochodu i potem już mamy dynamiczne ujęcie na auto, jak jest wypchane. I chłopaki się witają, przekazują sobie kluczyki teraz i patrzą na samochód. Wszystko mamy tak? Płachtę. Tak, mogę jeszcze? Możemy zabrać płachtę. Nagram sobie tylko jeszcze jedno ujęcie, jako tych za klamkę. Wsiadasz do samochodu. Super. Fajne. Dobrze, zasługuję. To prawda. Kurde, dorobiłem się jeszcze. Z białym elementem. No, elementy są coś dorobione tego. Jeszcze tam będzie na drugi wodę. Dobra, i 3, 4. Zróbmy jeszcze wersję taką, że wsiadasz, zamykasz drzwi za sobą, jakiś może ruch na kierownicy. Okej, śmiało. Dobra, jeszcze raz, proszę, do tyłu kawałek. Dobra, śmiało. Mega. Dobra. Myślę, że mamy co? Z tych ujęć wszystkich. Jak mi się wyróżnia? Fajne, nie? Mi też się konfiguracja strasznie podoba. Czeka. Fajne te białe, co? Się kontrastuje. Fajnie. Prostuje, nie? Szefowa zadowolona? A szefowa nagrywa? Najlepiej się tym jest pobawić. Możemy zmienić ekran, nie będzie taki świecący, to na czarno ja sobie zawsze też ustawiam.
dziękuję bardzo. To jest ten sam samochód, tylko w mniejszej wersji. Dziękuję bardzo. A jeszcze zabawki dostać. Drugi dzień po odebraniu furki, już sobie trochę pojeździliśmy, czy jeszcze nie dużo, ale już coś tam latamy. Naprawdę fajnie się jeździ, komfortowo, dużo miejsca jest, fajne też ma te niektóre bajerki. No przede wszystkim właśnie wygodnie mi się jeździ i siedzi, nie? Jest taka kurde kanapa, tutaj dużo miejsca na łokieć, z tyłu też jest dużo miejsca. Fajny monitorek, CarPlay też jest, więc wygodnie. Tu w ogóle jest fajny bajer, bo tu jest, kładę sobie telefonik i tu jest indukcyjne ładowanie i to jeszcze z tym, z chłodzeniem, żeby się nie nagrzał, no. Tu jest skrytka, nie? Tą skrytkę wyjmuję i tutaj jest taka głęboka skrytka, gdzie mogę sobie włożyć napoje i tutaj chłodzi, więc fajnie. Taka light fridge is it? You know what is fridge? You know what is fridge? I do. Co ty robisz? Co? Co? Co I do? Do you know, powinieneś powiedzieć. No ja nie powiedziałem. No ja powiedziałam ci Czy yes, wiesz? I do. Ja powiem czy wiesz, a ty powiedziałaś tak robię. Nie, yes I do. Co ty I do? Podstawy języka angielskiego. I do you do. I do you. Do. No lecimy załatwiać dalsze sprawy. O, jaki akurat się nam złożył ten widoczek na Staróweczkę. Na zamek. Proszę bardzo. Tam Wisła, tam zamek, krajobraz Warszawy. Macie Państwo i mnie w bajku. A jeszcze tu jest. Zapomniałem, że jest jeszcze szyberdaszek. I to taki panoramiczny na całą długość, nie? I tutaj się otwiera tym. A jeszcze jest drugi do otwarcia, tak można sobie uchylić okienko. Albo całkowicie. Znaczy nie okienko, tylko daszek. I jeszcze można chyba dalej to do końca. Zamykamy, bo dudni, bo szybko. Jak się szybko jedzie, to dudni na mieście, fajnie w tym jechać. To w ogóle jakaś będzie ta defilada chyba. Znaczy no nie chyba, tylko na pewno. No to Przygotowują. jest ta, co była te próby tydzień temu, tak? No. I była przyblokowane były tutaj wszystkie ulice i nie mogliśmy dojść. Tak, i tak samo Na będzie, godzinę. i tak samo będzie jutro. Tak. Więc nie ma co tędy jeździć. Przerwa w trasie, bo jak wiecie, w samochodzie się nie je. Tak, do czasu. Samochód nowy Do i czasu. nie jemy w samochodzie, dlatego jest przerwa. Zrobiłem tutaj taki, zorganizowałem piknik kini między blokami Które sama warszawskich ugotowała. na warszawskich Bielanach, także otwieramy, co dzisiaj wylosowaliśmy. O, Drugie śniadanie. dzisiaj wylosowaliśmy pajdę chleba, bo żeby być silnym, pamiętaj, żeby być silnym, trzeba iść pajdę chleba. Ale to są dwa tosty ogólnie i jest po środku jeszcze serek, pokaż. I to nie Nie wszystko, jest tak, że bo tutaj mam mniejszą pajdę chleba, a tu jest moja druga pajda chleba, no i pomidory, żeby ten zagryźć. taka ciekawostka, Iwona drugie śniadanie je 10 kromek chleba tostowego. Czyli 5 tostów na drugie śniadanie. Żeby nie zemdleć z chudnie. głodu. Tak, i jest na redukcji. A co masz na obiad? Bo też mamy na wynos. Na obiad mam podwójną porcję taką, jak tutaj, czyli burrito Tak, z indyczkiem, razy z dwa. fasolą, z kukurydzą, z marchewką, z pasatą trochę i z serem żółtym i zapiekałem to wszystko w grillu. Ty zapiekałeś. Ja dzisiaj To w ci nocy wpadnie żarcie. robiłam. Żebyśmy mieli dzisiaj na cały dzień na wyjazd jedzenie. A ja ci zorganizowałem piknik Tak. między blokami na warszawskich Bielanach, proszę bardzo. Jak jest ładnie? Jeszcze miejscówkę w cieniu zająłem.
No, Jemy i jedziemy. także życzę smacznego sobie i wam, jeżeli ktoś je standardowo. Jemy i jedziemy dalej. Dziś nas uraczył piękny sobotni poranek. Tylko tutaj nieproszeni goście są. No nieproszeni goście zaraz wyjdą stąd. Szybciutko. Bo ci urządli pierwszy. No, także jak widzicie, dzisiaj bardzo ładna pogoda, poranek, także postanowiliśmy, że zjem ja śniadanie na dworzu, bo Kinia jeszcze nie je śniadania, bo jest 10:40, a ona je śniadanie o 12:00. No to takie widzicie, pory żywieniowe sobie wyznacza. Także, Ej, tego ogólnie to dzisiaj tak wyszło, że dzisiaj później po prostu im śniadanie. także ja mam śniadanie na dworzu, dobrze, wszyscy rozumieją. Tłumaczą się tylko ci, co tak robią. Także wszyscy rozumiemy. Ja dzisiaj śniadanko sobie na dworzu zjem. Także widzicie, jakie to Kinia mi przyrządziła śniadanie. To jest śniadanie oczywiście dietetyczne, a wygląda jak niedietetyczne, ale są to pancake'i jakieś na skyrze na skyrze, no? Tak. Nie. Nie? Skyr jest obok. To na czym to są pancake'i? Jajko, mleko, 2 mąki. No, czyli to są jakieś zdrowe pancake'i, to jest ogólnie z przepisu od Pauliny, także już kolejny raz widzicie, jakie to jest piękne danie. Przede wszystkim smaczne, bo to ja już jem któryś raz je. Jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Do tego ja sobie tylko lekko zmodyfikowałem to, bo troszkę mi się boróweczki przejadły i sobie wrzuciłem maliny i jeżyny. Maliny i jeżyny, moje ulubione owoce ogólnie, jakbyście byli ciekawi. Także już wiecie, jak taką ciekawostkę, smaczek śniadaniowy. Także tylko jedyna modyfikacja poszła, bo normalnie mam to z borówkami, bo tutaj są boróweczki jeszcze na wierzchu i banan. Ja zmodyfikowałem to, bo mi się jakoś już przejadły te borówki, więc wrzuciłem sobie maliny i jeżyny, także nie bądź zła Paulina, ale to jeszcze mogę, bo jeszcze troszkę dłużej czasu mamy. Bliżej walki będzie, to już będę się stosował co do tego, no ale to owoc owocowi ten, brat bratu bratem, ręka rękę myje, także owocki za owocki, tak? Owoce wymieniamy na owoce, mięso na mięso, nie? Tak jak w kebabie. Surówka, nie, jak na tym. No tak jak w restauracji, jak w pizzerii, nie? Mięso na mięso, warzywo za warzywo. Także ja też wymieniłem owoc za owoc, także jest wszystko pod kontrolą. Obok do tego jest skyr z dżemem. Dżem też jest 100% bez cukru. Ja lubię, teraz mam akurat dżem malinowo-poziomkowy, no bardzo dobry i fajnie gra z tym skyrem, bo daje taki kwasek, jest słodki, jeszcze do tego malinki, jeżynki, bananek i pancake'i. Także zabieram się za jedzenie. Można by powiedzieć, że też tu to tylko proforma. Tak jak mawia klasyk instagramowy, obłęd rozpierdoli poezja w jednym. A jak ktoś je śniadanko i ogląda tego vloga teraz, to też również życzę smacznego i razem się delektujmy tą chwilą w takich okolicznościach ładnych, pogodowych. Tutaj jeszcze fajna ciekawostka, Kinia uzupełniała właśnie album, jedną tam stronę trzeba było uzupełnić, odświeżyć. Jak zjem, to zaraz wam pokażę, o co chodzi i co to za album, bardzo fajny, także będę opowiadał jak zjem, a tymczasem zjem se ze skyrasem. Te sztuce to nie wiem po co. O, jeszcze możecie doradzić mi w komentarzach, bo jak pewnie widzicie, szyba jest lekko przykurzona, bo tam jeszcze niedawno był piach cały, bo to jeszcze nie wygospodarowane miejsce. Teraz już trochę zarosło i nie kurzy się tak, ale jak wywiad to strasznie zakurzało te szyby. I z tej strony no to git, ale z drugiej strony za bardzo nie mam pomysłu, jak to można umyć. I może w komentarzu możecie dać znać, jak to z tamtej strony umyć, żeby nie było zacieków i żeby ładnie wyglądało, nie? Bo właśnie już teraz coraz bardziej to widać, a fajnie by było, żeby tego nie było. Tylko że jeszcze nie wymyśliliśmy, jak to umyć, a jak próbowaliśmy mopem z drugiej strony, to mop spadł do sąsiada, także potem zacieki były po mopie. Też taka do podłóg płaskich też robiliśmy. Taką, nie wiem, czy to mop, czy to takie do mycia podłóg po prostu, z płaskim wykończeniem. Też z drugiej strony próbowaliśmy, ale to też właśnie spadło do sąsiada. Także może macie jakiś pomysł, jakiś jest przyrząd, który by to fajnie umył i nie byłoby brudu. Poniżej jest ogródek sąsiada, więc też nie może tam woda jakoś ściekać. Tak, i poniżej jest właśnie, chociaż w sumie sąsiad się nie obrazi, bo mu się podleje kwiatki. O, te No trawkę. nie wiem. Jak się obrazi,
Trzeba będzie wymyślić coś innego. Zjedzone, bardzo dobre było. Najadłem się, a jestem na redukcji, a nawet się tak najadłem, że także pod korek. Pod sam koreczek się najadłem. Zaraz będzie pewnie kieruneczek znany i lubiany Dziwne, do że przemyśleń. dziwne. Dziwne, że jeszcze tu siedzę. Tak. Ale później dzisiaj zjadłem śniadanie niż normalnie, bo normalnie jem śniadanie o 8. Teraz zjadłem gdzieś po 10. Także już przed śniadaniem byłem 2 razy w jaskini lwa. I lew ryczał głośno. I dlatego już się wyryczał lew. I lew dopiero będzie ryczał za jakiś czas, tak mi się wydaje. Także na razie ryk lwa jest zachowany. Także 2 poczeka. A tak jak wspominałem, tak jak wspominałem, właśnie tutaj Kinia kończyła album. To jest w ogóle album, teraz już wam przedstawię, co to jest. To jest album ze zdjęciami z moich wszystkich jakby zawodowych walk. Jest jedna w ogóle też moja semi-pro, bo po prostu już byłem wtedy z Kinią i to jest tak taka przygoda nasza wspólna, gdzie rozpocząłem walki i ona była. I już wszystkie walki zawodowe. Jest to wszystko tutaj uwiecznione, napisane, wszystko zaraz zobaczycie. Także dzisiaj po prostu aktualizowała ostatnią stronę, bo tyle się cały czas dzieje, cały czas gdzieś jeździmy, cały czas coś i nie ma po prostu czasu, żeby żeby nie było czasu, żeby to dokończyć. To może wam pokażę, może chodź za mnie, to będzie łatwiej to pokazywać. Złap sobie kadr fajny. Dobra, otwieramy. Pierwsza strona. Hy-a-z-iny-g i orydy-ry-a-mysy. Tutaj musi autor powiedzieć, co to znaczy. Bo ja nie paniemaju, jestem w Polsce i mówię po polsku. No, żebyś dążył za swoimi marzeniami. Już się Oj. No, czyli żebym dążył za swoimi marzeniami, ale nie w Polsce, walkowymi. tylko w Stanach. No Dlatego tak. tak jest napisane, widzicie. była przynośna do UFC. Tak. I żebym się uczył angielskiego. Dobra, no to lecimy. Pierwsza strona to jest Babylon MMA 33. To była moja druga walka półzawodowa. To była jeszcze walka półzawodowa, semi-pro. Dobra, półzawodowa waleczka. Tutaj wygrałem przez knockout w pierwszej rundzie. Tutaj jest fajnie, bo tu jest opis, w ogóle jest data. Jest gdzie to było, z kim, w jakiej wadze, rundy, w sensie ile walka była zakontraktowana i jaki wynik. No i oczywiście gdzie to było. Kolejna strona, lecimy i to już jest mój debiut zawodowy, czyli Babylon 39. I to było 30 września 2023, czyli no zaraz będą 3 lata. Chwilę po mojej kolejnej walce będą 3 lata, odkąd zacząłem walczyć zawodowo. Druga moja walka, Babylon 42, Żyrardów. Trzecia walka, Babylon 47, to fajna gala była, bo to było w ogóle w kopalni soli w Wieliczce. Tutaj czwarta waleczka, też na Babylonie, Babylon 49 w Radomiu. I to Babylon 51, to była moja ostatnia walka w Polsce. To była walka przed kontenderem, a zaraz zacznie tutaj taki fajny myk, tak jakby jak przejście w CapCutie. O, Dana White Contender Series, Week 6. W 6. tygodniu, w sezonie, chyba 10 to był sezon, także tu Chyba tak. zaczęliśmy kontendera i jest wygrana w kontenderze. Też jest tutaj wszystko uwiecznione. Fotka z Daną. Tak. I praktycznie walkę w kontenderze miałem 16 września, a teraz będę miał 19 września, czyli praktycznie rok minie i w ten rok zrobiłem 5 walk. To będzie 5. walka, w sensie jak zrobię tą walkę, którą mam na teraz, następną z Manifieldem, to będzie moja 5. walka przez rok. To kontender i tutaj też taki CapCutowy myczek. Jesteśmy gdzie? Jesteśmy w UFC. A w UFC rozpoczęliśmy od walki z Ibo Aslanem na UFC 323 w grudniu zeszłego roku. Kolejna waleczka UFC Fight Night w Londynie z Austinem Lane'em. To był marzec tego roku. No i ostatnia zaktualizowana właśnie waleczka, którą Kinia aktualizowała, czyli z Tafą z tego roku.
jest tu trochę jeszcze pustych stron, będą zapełniane kolejnymi waleczkami. No i mam nadzieję, że kiedyś któraś z tych stron będzie ozdobiona mistrzowskim pasem. Tak, czy fajna pamiąteczka. Dostałem to w ogóle ten album na urodziny któreś, nie pamiętam które, od Kini. No i tak właśnie co waleczkę ona to uzupełnia. Bardzo fajny prezent, bardzo no taki sentymentalny. Fajne wspomnienia tu się rodzą, jak to wszystko sobie ogląda. Jak sobie to gdzieś tam patrzę, otworzę, wrócę do tych wcześniejszych walk, to bardzo fajne wspomnienia, cała ta droga, która trwa i która się rozpoczęła 3 lata temu, nawet trochę wcześniej. Mówię też że o amatorskich walkach, także bardzo fajna pamiątka. No i pewnie jak kiedyś sobie usiądę z dziećmi i im pokażę wszystkie walki, no to będzie naprawdę co wspominać i co oglądać. Chciałam jeszcze dodać, że jest kolejność dodawania zdjęć, bo tu jest zawsze zdjęcie z werdyktu, tutaj jakieś zdjęcie z walki i tu jest zawsze nasze wspólne. A właśnie tak, no jest coś takiego i w każdym zobaczcie wygrana, bo niekoniecznie zawsze jest z werdyktu z przeciwnikiem, ale zawsze taka, że ręka podniesiona ręka, walka i my. Kolejne zdjęcie, podniesiona ręka, walka i my. Tutaj mi się inaczej nie zmieściły, po No, prostu jest wszystko. a kolejne, podniesiona ręka, walka i my. I ten sam schemat też jest od początku, nie? Tutaj powiedzmy, że jest podniesiona ręka, o tu nie ma. A tu nie ma, wiecie dlaczego tu nie ma, bo to była gala w Żarowie Żarowie Mazowieckim. Mazowieckim, ja później po prostu przyjechałem do domu. I wtedy jeszcze nie mieliśmy w głowie, że takie coś powstanie. Tam Kinia może nie miała jeszcze wtedy tego pomysłu. A później już się to zaczęło, patrzcie, podniesiona ręka, walka, my. No i tak jest, tak już widzieliście na wszystkich innych stronach, więc fajna pamiątka. No i to mi się wydaje, że tyle w tym vlogu. Widzimy się w kolejnym, a tu wam zasieję trochę ziarenko, rzucę takie, że w kolejnym vlogu też będzie fajne ogłoszenie kolejnej mojej nowej, większej współpracy, dużej współpracy. Bardzo dużej. Bardzo dużej nawet bym powiedział, więc bądźcie czujni, bo możliwe nawet i że w vlogu kolejnym będą ogłoszenie 2. To już ciężko mi powiedzieć, bo to po prostu musimy zgrać terminowo, żeby to najpierw poogłaszać na socialach, bo wy to pewnie szczęście nie będziecie wszystko widzieć, jakie to współprace są na socialach. Ja po prostu wam to pokażę od kulis, jak to wyglądało na vlogach, ale dwie współprace grube są jeszcze szykowane. Na pewno o jednej się dowiecie w kolejnym vlogu, a o tej drugiej nie wiem, czy w kolejnym, czy jeszcze w kolejnym, bo w zależności, tak jak mówię, kiedy to ogłosimy na socialach. Także trzymajcie się. Jak coś chcecie jakoś wiedzieć, co mam wam opowiedzieć w kolejnym vlogu, możecie napisać w komentarzu. Oczywiście przypominam, żebyście mi przypomnieli o tych szybach. Też możecie napisać w komentarzu, jak to mógłbym tam fajnie sobie umyć. I co? No i widzimy się. Lajkujcie, subskrybujcie. I widzimy się w kolejnych vlogach. Ja będę.